Ja, Cezary Szproch, Camperinho, Dakota i Jacek Burban za kamerą będziemy zwiedzać Bieszczady. Będziemy je zwiedzać razem z Wielką Niedźwiedzicą. Chcę zobaczyć Bieszczady, proszę, jedźmy już. Dakota już czeka, nie może się doczekać, a kamper stygnie, a dopiero co rozgrzaliśmy język. Tfu, silnik. To co, jedziemy? Zawsze mnie stresują te przylepki. To jakby to tak. No jak jesteś trochę wychylony... Dzień dobry. Dobry, cześć. W końcu znalazłem pana, bo szukałam przez cały dzień. Nie powiedziane było, że ma się najdroższe serce Warszawy całej. No, w końcu znalazłam i jak to znalazłam, mam taką sprawę, dobra. Pomagamy dziewczynce, która jest chora na porażenie mózgowe. Musimy nazbierać 6000 zł na jej rehabilitację. Ja wiem, że macie 6000 zł, od razu możesz tu bez problemów, nie trzeba nic mówić, po prostu rzucajcie 6000 zł. To proszę bardzo. Będziemy Ze mną? mieli 2 miliardy, dlatego Tak. że mamy wideo z tobą, to ty Tak. też masz miliard. Dobra. Siada. I ta dziewczynka jeszcze jest. I tam jeszcze, i tu dziewczynka. Jak jeszcze raz imię ma na imię? Dakota. Dakota, papa, Dakota. To co, jedziemy? Taka ochota chyba nie będzie tęsknić, nie? Jakby się ktoś zastanawiał, po co są facetom brody, to właśnie po to. Z tego też względu kobiety rzadziej występują w filmach. I tak ja mam myśl, że coś powinni zmienić na tych stacjach, żeby nie stać i nie trzymać tak tego guzika, nie? 4 bierzemy od razu. To z salami. Jest wszystko. Dobra, Jacek, jadę, dobra? Tak. Jedziemy. Zrobię rzut po instalacjach. Tutaj jest harmonika. To jest klasyczna deska rozdzielcza Mitsubishi L300. Kolejny jest mój telefon. On jest po to, żeby mieć na nim GPS-a. Kolejna rzecz to kolejny GPS, bo lepiej zawsze mieć dwie nawigacje i wybierać szybszą drogę. I teraz tak, po prawej mamy Facebooka, bo cały czas prowadzimy relacje z naszej podróży. Tu jest na przykład specjalne zdjęcie, które jest w poprzek. U góry mamy podgląd na kamerę Action Cama. Jesteśmy w Radomiu, jednym z najbardziej znanych polskich miast. Teraz jedziemy taką specjalną trasą widokową. Billboardy widokowe, tak, bo jest to jedna z najpiękniejszych tras widokowych w Polsce. Tak oto, a tobie jak się podoba? Weź umyj szybę, żeby mogła lepiej widzieć ten Radom. Wszystkie znaki na niebie i na desce rozdzielczej wskazują na to, że to Kraków. Stoimy na czerwonym świetle. Okazuje się, że sygnalizacja świetlna w Krakowie jest dokładnie taka sama jak w reszcie Polski i innych krajach europejskich. I udajemy się na zasłużony, mam nadzieję, odpoczynek. Wiesz, kto jest Flisak? Co to jest? Kto to jest Flisak? Flisak to jest taki gość, który kolekcjonuje flamastry zamiast pisaków. Wow! Nikt mnie obserwuje, piję pyszną kawę. Cannabissimo. Dziękuję bardzo, Katarzyno. I zaraz kolejny dzień jedziemy zapoznać się z panią Danutą Gilarską, która opowie nam o Fundacji Koliber. No a co tam się wydarzy, no to ja też się dowiem, bo tak naprawdę nie wiem jeszcze. Jeszcze jest rano. Dakota nie zjadła śniadania. Dakota nie zjadła śniadania. Dobra, szybko musimy się ogarnąć. Dzięki! Do zobaczenia! Wskakuj do auta! Nie ma czasu, żeby tłumaczyć, o co chodzi.
Tak sobie siedzimy w tych pięknych okolicznościach przyrody, tutaj w Krakowie, Niedaleko jest nasza działka, to prawda. a z prawej strony jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy. Ale powiedziałaś takie zdanie i to jest bardzo mnie interesuje. Powiedziałaś, że to leczenie dzieci to nie wszystko. I co masz na myśli? Leczenie dzieci, czyli wybór sposobu leczenia i podawanie leków służy tylko temu, żeby opanować chorobę. Natomiast jest cała sfera życia, zarówno tych dzieci, jak i rodzin, od momentu diagnozy, która właściwie trwa przez całe życie, którą właściwie nikt się nie zajmuje. I stąd jesteśmy my. Bo jesteśmy tutaj nad tą działką, przeprowadziłaś nas w to miejsce. Co to jest za miejsce? Co tu powstanie? Tu powstanie dom misi od imienia 5-letniej Michaliny, która zmarła z powodu neuroblastomy. Będzie to pierwsze w Polsce stacjonarne centrum psychoonkologii dziecięcej, czyli miejsce, gdzie rodzice i przede wszystkim dzieci chore na nowotwory z doświadczeniem choroby nowotworowej będą mogły znaleźć wszechstronną pomoc i wsparcie od momentu diagnozy tak długo, jak tylko będą jej potrzebować. Czy tutaj się będzie działa magia? W tym miejscu olbrzymia pryzma gruzu wielkich cementowych bloków i dzięki właśnie Ursa Major i środkom od nich mogliśmy to zrobić, czyli w miarę jest uporządkowana, pryzmy gruzu już nie ma i oby więcej takich ludzi było. I dzięki Karolinie. I dzięki Karolinie, od której właściwie wszystko się zaczęło. Co tobie daje w ogóle całe to działanie? Bo ja rozumiem, jesteś Prezesem. panią prezes Stowarzyszenia Koliber. Co ci to daje? Co jest takim prawdziwym wyzwaniem i dlaczego to robisz? Dlatego, że 19 lat temu byłam takim rodzicem mojej wówczas 5-letniej córki Hanki, która była leczona na tym oddziale z powodu białaczki, ostrej białaczki limfoplastycznej. Hanka odeszła, poznałam życie rodzica, dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej od tej właśnie strony. I wiem, z czym się to wiąże, jak jest to trudne, jak jest to ciężkie doświadczenie. Okazało się, że jest nas więcej, dlatego że w stowarzyszeniu są też inni rodzice, którzy takie doświadczenie mają za sobą, ale nie tylko oni. I w 2000 roku postanowiliśmy, że chcemy pomagać, pomimo tych doświadczeń, może właśnie dzięki tym doświadczeniom, że chcemy im pomagać. I tak powstało stowarzyszenie. No i z tego co wiem, to są obrazy, tak? To są obrazy naszej podopiecznej, która przez prawie rok leżała w izolatce na oddziale. To jest 12 metrów kwadratowych, gdzie właściwie leży się na łóżku. Okna są zamknięte, drzwi są zamknięte i tak naprawdę nie wiadomo co robić. I któregoś dnia jej mama przyszła do nas, jak byliśmy w sobotę z dziećmi na oddziale i poprosiła o farby i bloki. No i okazało się, że Karolcia, biorąc właściwie pierwszy raz do ręki farby, ma talent. Z tego powstały obrazy. Ursa postanowił zrobić wspaniały gest, mianowicie dochód ze sprzedaży piwa Artysta, tego właśnie, jest przeznaczony na budowę Centrum Psychoonkologii Dziecięcej, czyli Dom Misi, naszego największego przedsięwzięcia. Mają podobną wrażliwość, chcą, żeby to, co my robimy, działo się. Okay, I was sent to get beer. Yes, Okay, I don't want it cold because I'm not drinking it. they must be cold because they are. I'm taking it on an airplane. So it will be warm until you get to the airplane. Hi, sweetie. No, because they are all natural, non-pasteurized. So
so I can't get it. Well, I walked you over can, here. but it's a risk you have to take. But it's an 8-hour flight. 8 hours is not that long, so. Okay, then let's try it. Okay, so I'd recommend this. Free. Okay. You want to tell my son-in-law though that I'm a good mother-in-law. You're the best. He's a lucky boy, isn't he? I wygląda na to, że to jest piękna i niesamowita specyfika pubu Ursa Major, że jak pytasz się ludzi o to, czy można ich nagrywać i czy można z nimi pogadać, to nie ma żadnego problemu, prawda? Chciałem was dopytać, które piwo jest wasze ulubione i dlaczego? Dobra, 2 winne misia, dlatego że nam najmniej przypominają piwo chyba do tego, tak? Bo nie jest takie ciężkie, jest dosyć kwaśne, sour, więc jest ma ciekawy smak i dlatego właśnie wracamy z reguły po to, żeby właśnie winnego misia się napić. Naprawdę przyjechaliście z nadmorza specjalnie tutaj? Do tego pubu? Nie, ale specjalnie, żeby wypić dobre piwo. Jesteś hostem? To fajnie, to fajne miejsce ich zabrałeś, naprawdę. To co, ale jak mamy szansę na to, że właściciel to zobaczy, to macie jakieś rady dla niego, co mógł wyprawić? Czy generalnie to bym powinien dostać jakieś rabaty jeszcze, ale Rabaty? Rabaty, to jest podstawa. my nie, bo nas tu nie ma, ale macie. Większy ogródek. A ogródek tak, ale tu nie ma generalnie gdzie. No i fajnie było jakoście w Gdańsku to wprowadzili w końcu. To by był dopiero zacząć. Rabaty, większy ogródek i Gdańsku. To są trzy zasady Tam dla jest dobry rynek, także... Ale jesteście jak taki wielki magnes, aż z Pomorza przyciągnęliście. No. Ja będę teraz pił soki jabłkowe z Wilczych Gór, bo nie mogę napić się piwa niestety, bo potem będziemy prowadzić kampera. A jeszcze jest długa droga przed nami do Bieszczad, bo właśnie jesteśmy w Krakowie w pubie Ursa Major na Kazimierzu. Ja musisz się napić. Wszyscy się muszą tego napić. Chcesz się napić? Masz tam. Pan Andrzej, właściciel Ursy Major, prosił nas, że jak przyjedziemy tutaj do pubu, żebyśmy zrobili z wami quiz. Nie wiecie jeszcze tego, ale... No dobra, no to powiedział, że generalnie będzie spoko, jak każdy z was przynajmniej powie 7 faktów. To będzie wystarczająco. Ale to jest taki minimum. To jest taki minimum, nie? Spokojnie. Dobra, no to... Założony przez piwowarkę Agnieszkę to jest pierwszy. To pamiętam. Dokładnie tak. No dobra, no to macie 1 punkt, nie? Także zostało wam jeszcze tylko 6 do zachowania pracy, ale... Podróż jak każda podróż musi mieć swoje tempo. Ten pierwszy odcinek porusza raczej poważne tematy. No a potem co? Rollercoaster, jazda bez trzymanki. Wiecie, no to kurde, jak w kamperze, nie? Właśnie, bo podróż z Wielką Niedźwiedzicą jest taka jak kamper. Powoli nabiera rozpędu, aż do momentu, kiedy skrzynia biegu zrobi tak... I tak naprawdę nic złego się nie dzieje, tylko jedziemy dalej. Czarek, upytujesz kawę? Skończyliśmy znowu późno i ty już z rana z tą kamerą już ją tak w twarz i tak mówisz: mów coś, bądź śmieszny, inteligentne żarty i tam zaczepiaj ludzi. A tu człowiek chciałby w sobie rano, wiesz, tak spokojnie wejść w rzeczywistość, nie? A nie tak od razu dupnąć. Czarek! 11! Udało nam się właśnie zamontować kamerę, zrobić nowego futrzaka na mikrofon, który się zgubił. No i tyle, nie? No jedziemy. To jest absurd jakiś. Przecież wulkanizator powinien być w mieście przynajmniej jeden czynny. No przecież chyba to nie jest tak, że ludzie łapią gumę tylko w tygodniu do 13. To jest zupełnie do innego klienta kierowane. Jeżeli ktoś nie czuje plusa, mimo tej opowieści, którą tutaj zamieszczamy, to trudno. To znaczy, że jakby nie gramy na tych samych, w tej samej orkiestrze. Jeżeli czuje bluesa, wow, super. To się tak wydaje, wiesz, Ja wiem, że to jest takie jak ktoś ma browar, to w ogóle od rana do wieczora chodzi zapruty. Nie. Proszę. Nie tylko wącha. Znaczy, idzie to robić taki browar takiej wielkości, który byłby całkowicie samowystarczalny energetycznie. I to jest właśnie piękne. Szum. Delikatny szum cięcia powietrza. Nic więcej.
normalnie płyniemy, no.